Ok, przygotowujemy kruszonkę z sezonowymi owocami. Do tego celu będą nam potrzebne 5 jabłek, 2 laski pięknego rabarbaru, którego obedrzemy ze skóry. Zacznijmy od jabłek. Ucieramy jabłka na dużych oczach od tarki i zostawiamy skórkę. Nie przejmujemy się skórką, w niej jest najwięcej smaku, chociaż trudniej się to uciera. Z rabarbaru ściągamy skórkę, bo generalnie jest denerwująca, ciągnie się jak włosy. Pewnie jest jadalna, ale będzie nam lepiej smakować bez niej. Nie będziemy musieli wyciągać włosów z pomiędzy zębów. Odklejamy końcóweczkę, przekrajamy w połóweczkę i kroimy na takie plasterki półcentymetrowe. O! Naprawdę bardzo dobry, bardzo kwaśny rabarbarek. Będziemy potrzebować do tego więcej cukru niż myślałam. Czyli nie pół szklanki, tylko całą szklankę. Tak, przygotowany rabarbar wrzucimy na skarmelizowany cukier. Do tego celu wrzucimy 2 łyżki cukru na patelnię. Do skarmelizowanego cukru dorzucamy najpierw rabarbar, bo jest twardszy, będzie dłużej się gotował. Później dorzucimy jabłka, które utarliśmy wcześniej, a na samym końcu kawałki jabłek. Do cukru, jabłek i rabarbaru wrzucamy laskę wanilii. Musimy ją przekroić na pół i wyciągnąć z niej pyszne nasiona. Teraz utrzymy trochę, 1/3 tej laski cynamonu prosto do jabłek, do garnka. Teraz dorzucimy kilka kostek jabłka do naszego sosu do kruszonki. W tym celu obraliśmy 2 jabłka. Pokroimy je na większe, takie centymetrowe kostki. Jest. Wrzucamy kostki do rondla. Teraz przygotujemy ciasto do kruszonki. W tym celu potrzebujemy pół kilo mąki, na przykład tortowej, ale może być zamojska. Na pół kilo mąki potrzebujemy mniej więcej pół kostki masła, ciepłego masła, niezbyt twardego, po czym ładnie to wymieszamy. Do ciasta dodaję szczyptę soli i 1 łyżkę brązowego cukru. Cukier powoduje, że ta kruszonka robi się naprawdę krucha, fajna. Te grudki się ładnie rozdzielają. Okay, do kruszonki możemy dodać trochę bułki tartej, żeby ona była jeszcze bardziej taka crunchy, krucha. Wymieszamy to ładnie. Ciach. O. I ona się wtedy tak fajnie przypiecze od góry w piekarniku. Zrobi się taka złociutka. Okay, do naczynia żaroodpornego przerzucamy nasze jabłka z rabarbarem, z cynamonem i z wanilią. I posypujemy to naszą kruszonką. Na koniec okruszymy to delikatnie cynamonem. Tak przygotowaną kruszonkę z jabłkami wsadzamy do rozgrzanego piekarnika przy 180 stopniach i pieczemy około 12-15 minut.